Dzień dobry, zapraszam na przepis. Dzisiaj niesamowicie smaczny sernik dakłas na szybkim, kruchym cieście. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą twaróg sernikowy, jajka, mąka, proszek do pieczenia, olej, kwaśna śmietana, kakao, budyń, cukier, cukier puder, śmietanka kremówka, kasza manna, mąka ziemniaczana, daktyle, orzechy i sól. Na początek potrzebne będą 4 duże jajka. Oddzielamy żółtka od białek i przygotowujemy ciasto. Do dużej miski przesiewamy 1,5 szklanki mąki tortowej. Wsypujemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 budyń czekoladowy lub o smaku toffee. Przesiewamy 1 łyżkę kakao, dodajemy 4 łyżki cukru pudru, i czas na składniki mokre. Do miski wlewamy 4 żółtka z dużych jajek, pół szklanki oleju i dodajemy 1 kopiastą łyżkę kwaśnej śmietany. Na początku wszystko razem mieszamy łyżką. A następnie zagniatamy gładkie ciasto, o takiej konsystencji jak na filmie. Tak przygotowane ciasto przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto rozkładamy równomiernie i ciastem wylepiamy dno formy. Formę do ciasta odstawiamy. Następnie przygotowujemy bakalię. Potrzebne będą daktyle i orzechy włoskie. Daktyle kroimy na małe kawałki. Pokrojone daktyle przekładamy do miseczki. Posypujemy niewielką ilością mąki pszennej i mieszamy. Następnie orzechy włoskie siekamy lub rozdrabniamy blenderem. A teraz przygotowujemy masę sernikową. Do misy wbijamy 3 całe jajka. Wsypujemy około pół szklanki cukru pudru, można trochę więcej. I jajka z cukrem ubijamy przez około 4-5 minut na puszystą masę. Do puszystych już jajek wlewamy 200 ml śmietanki kremówki. Wsypujemy 1 budyń waniliowy, 1/3 szklanki kaszy manny. Wszystko razem miksujemy. Kaszy mannej może być trochę więcej, około pół szklanki, jeśli twaróg, którego będziemy używać, nie jest gęsty. I od razu dodajemy twaróg sernikowy z wiaderka.
Na początku można dodać połowę twarogu od razu lub tak jak ja, łyżka za łyżką, jak wygodniej. Dodajemy resztę twarogu. Całość miksujemy do połączenia składników. Masa powinna być gładka i jednolita. Wsypujemy posiekane daktyle, 2-3 łyżki orzechów włoskich, i masę serową wykładamy na przygotowane ciasto. Wygładzamy. Posypujemy kilkoma łyżkami posiekanych orzechów. I trochę orzechów zostawiamy do bezy. Sernik wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i od razu zmniejszamy temperaturę do 165 stopni. Pieczemy około 45 minut, grzanie góra-dół. Po 30 minutach pieczenia należy już przygotowywać bezę. Do misy miksera wlewamy 4 białka z dużych jajek, czyli 4, które zostały z ciasta, plus 1 białko dodatkowe. Do białek wsypujemy szczyptę soli i białka ubijamy. Jeśli jajka są małe, bezę najlepiej przygotować z 6 białek. Gdy białka staną się puszyste, do białek stopniowo wsypujemy 3/4 szklanki cukru. Po dodaniu całego cukru, bezę ubijamy jeszcze około 5 minut, aż masa będzie gęsta i lśniąca, a kryształki cukru nie będą wyczuwalne. Pod koniec wsypujemy 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i jeszcze chwilę ubijamy do połączenia składników. Do gotowej bezy wsypujemy pozostałe orzechy i całość mieszamy. Po 45 minutach pieczenia sernik wyjmujemy z piekarnika. Na gorący sernik równomiernie wykładamy bezę, tworząc nierówności. Sernik ponownie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 165 stopni. I temperaturę od razu zmniejszamy na 155 stopni. Pieczemy jeszcze około 25 minut, grzanie góra-dół, druga lub pierwsza półka od dołu. Pieczemy do zarumienienia bezy. Gdyby beza zbyt szybko się rumieniła, należy wyłączyć grzanie górne. Polecam, sernik jest niesamowicie smaczny. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!